Hej, hej, witaj serdecznie w Nowym Jorku. Mam na imię Olka i prowadzę kanał Polka w Ameryce. Wywiesił ukraińską flagę na budynku. Takie kominy na parę nowojorską, pomarańczowe, to jest ich sposób na unikanie pary wydobywającej się z podziemi. Och, ale bym tak pomieszkała kiedyś. Tutaj zaraz mam spotkanie na tej uliczce. Tak po prostu idę i nagle się sama do siebie uśmiecham, że tutaj jestem. Nowy Jork mi zawsze o tym przypomina. Wow, ale wiatr, wow, widzicie to? Jak mój szalik powiewa? Niesamowite. No to ten widok się nie nudzi, słuchajcie, no. O, pan macha mi. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani są nowojorczycy, co? Obrigado. Dorian, I love that video. Yes, ma'am. I love it. Yes, sir. Przejechali na czerwonym świetle. So we're going to be in the streets from now through November and probably beyond, because Trump is saying that if he doesn't win the election, it's rigged. To tutaj, co za mną wszystko widać, to jest Manhattan. Zabrałam Was dzisiaj w fajne miejsce w Nowym Jorku i razem z Gołąbkiem, który właśnie odleciał, chcę Was przywitać na Grand Central. Jakby nie ukrywać, południowy Bronx to jedna z najbiedniejszych dzielnic w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Nowym Jorku. Najbiedniejsza w Nowym Jorku, ale jedna z biedniejszych w całych Stanach Zjednoczonych. Tutaj jacyś panowie słuchają sobie muzyczki, na pełnym relaksie z samochodu siedzą sobie. Takie lato w Nowym Jorku. I'm a refugee that came here in 89. Okay, what do you do? I'm a stand-up comedian. Oh, okay. Czy ja się stresuję? Tylko że jest taka różnica, ja mieszkałam na Bronxie, mieszkałam na Queensie, mieszkałam na Manhattanie, a na Brooklynie nigdy. A wyglądam tak, jakbym mieszkała od zawsze na Brooklynie w hipsterstwie. A ja mieszkałam na Brooklynie, a wyglądam jakbym w Polsce mieszkała. Zauważyłam, że właśnie dużo sklepów jest już pozamykanych, niestety nie przetrwały pandemii. Cholera, znalazłam miejsce. Ale jaja, blisko domu. Wygrałam na loterii. No dobra, a ty kiedy ostatni raz zrobiłeś coś takiego? Ja
jeszcze chwilę dam paniom, żeby się napawały tym widokiem. Starczy? Dobra. Po czym ona nas zabrała i przysięgam po prostu jak w filmach, weszłyśmy gdzieś do jakiejś piwnicy, na tyle sklepu, przez jakieś zakamarki, gdzieś w jakimś chińskim sklepie. Wprowadzili nas w podziemie i cała po prostu wszystko w Michaelu Korsie, wszystko, cała ściana oblepiona. Był przy... Ojejku, ile gołębi teraz przefrunęło, nie wiem czy widać. O, muszę biec, już jest moje metro. Ale jaja. Dobra, zdążę, nie zdążę. Zdążę, nie zdążę. Zdążę. Ciekawe, czy coś się dzieje na mieście. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Właśnie zaczepił mnie Batman. Masakra. Przy policjantach. Defund the police! I ja to widzę z naprzeciwka i ja się zatrzymuję jak wryta i krzyczę głośno: What the fuck? That's it for today. I hope you have learned something new and practical that's gonna help you create your future in the United States of America. Ozdobieniem tego klubu była ściana wypełniona książkami. I dosłownie jak w filmach, koleś bierze jedną książkę, puszcza ją w dół i ta ścianka, meblościanka, te książki się jakby otwierają, przesuwne to są drzwi i wchodzimy do środka. Oczywiście ja w tym momencie myślałam, że zostanę zgwałcona, zabita i pocięta na kawałki. Na moim kanale znajdziesz dużo ciekawostek dotyczących tego pięknego miasta Nowego Jorku. To po pierwsze. Zabieram Was tutaj do sklepu. Idziemy zobaczyć, jakie są ceny obecnie w Nowym Jorku. Piękne widoki, także chwilę tutaj posiedzę. Za 1 godzinę 26 dolców, za pół godziny 9 dolców. Something is wrong with the elevator. I think it's broken, maybe. Yeah. Głośno pani latynoska rozmawia przez telefon. Uwielbiam Nowy Jork, naprawdę. To jest niesamowite miejsce. Jedyne w swoim rodzaju. No. Taki Babilon. Nagromadzenie po prostu wszystkich z każdego zakątka świata. Właśnie przejść nie da. 1 000 000 osób. Zobaczymy, czy ktoś się zatrzyma w momencie, jak nagrywam. Tak, zobaczcie. Jak łatwo zdobyć taksówkę? Właśnie tak. Ktoś śpi na ławce, też normalne. W sumie wszędzie widzisz kogoś leżącego. Kolejna osoba tutaj śpi. Wszędzie są rusztowania w Nowym Jorku non-stop. No, to nie jest tak, że tutaj coś było naprawdę takiego drogiego. Po prostu te zakupy takie generalne są drogie. Najdroższy był papier toaletowy za $12. No, ale srać trzeba. Ale jaja, tutaj leci polskie disco polo zaraz. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Właśnie, oh shit. Słuchajcie, no Nowy Jork, pan sobie właśnie sika. Jak się poruszać, ile to kosztuje, jak się kupuje bilety, na co uważać. Trochę pokażę Wam tego metra, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, kiedy przyjeżdżacie do Nowego Jorku i chcecie skorzystać z tego słynnego nowojorskiego 100-letniego metra. Zobaczcie na ilość śmieci. Wow! Są naprawdę bardzo uzdolnione osoby, albo jacyś akrobaci, albo muzycy, albo śpiewacy. Tak wygląda mój wózek z Bronxu. Mieszkałam tutaj w Stanach już w 6 mieszkaniach i tylko jedno miało pralkę. Tak wygląda moja pralnia. Teraz akurat doszłam tutaj do Grand Central. Pięknie to wygląda. Na tym moście tutaj, nie wiem czy widzieliście film I Am Legend, ale na tym moście Will Smith miał akcję ze swoim psem i z zombiakami. Także kultowe miejsce filmowe. Dużo się dzieje. Tutaj jakieś jest przemówienie. Co tu się dzieje w ogóle?
اللجنة ابن المتناكة، اللجنة ابن العالم. Co tu się dzieje w ogóle? يقولها واللي ما يقولهاش ما يتصدقش. No i wylądowałam w kawiarni Central Park. Idę usiąść sobie na tej słynnej sofie. Czekajcie, pokażę wam, jak wygląda ta uliczka naprzeciwko. Coś pięknego, te drzewa, ta jesień i te budyneczki tutaj na Brooklynie. Sporo osób chorych psychicznie, które nie korzystają z pomocy, które udziela im miasto Nowy Jork. Przede wszystkim, co się bardzo rzuca w Nowym Jorku od razu, to jest ilość stymulantów. Zobaczcie, jak tutaj te samochody policyjne są zaparkowane. Gnojki zabrały po prostu całą ulicę i nie da się po prostu bezpiecznie wjechać. Widzicie, o, wjechałam, myślałam, że się da i się jednak, kurde, nie da przez te samochody policyjne. No dobra. Ile się zarabia w Nowym Jorku? Pamiętaj, że ceny są właśnie najwyższe tutaj na Manhattanie. W każdym razie, jak już mijam te knajpy, to wam powiem o alkoholu, co mnie strasznie zaskoczyło. Nocne powroty do domu podczas pandemii nie są przyjemne. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego taksówki w Nowym Jorku są żółte, to dzisiaj odpowiem na to pytanie. Zapraszam na odcinek. Także w Nowym Jorku proszę, wszyscy zawsze przyjeżdżajcie chociażby z ubezpieczeniem turystycznym. Można je kupić w Polsce przez internet. Mam swoją soplicę pigbową. Najważniejszy zakup jest zrobiony w polskiej dzielnicy. I to też mnie bardzo w sumie zaskoczyło w Nowym Jorku. Powiedziałam, że to miasto jest drogie, ale nie wiedziałam, jak bardzo drogie. Witajcie w Nowym Jorku, tak tutaj właśnie jest. Oh my gosh, look how beautiful this is. Amazing, huh? Let me show you better. Look at that corner. I naprzeciwko tej giełdy stoi ta silna dziewczyna. Jestem tutaj, sobie ćwiczę i widzę pana, który ma urządzonko i szuka metali. Pięknie tak między kwiatami i dyniami sobie wchodzić. W ogóle ładna okolica. Wiecie, Harlem to nie tylko straszne rzeczy, ale i piękne. Sprzedają torebki, a trzymają je na takim prześcieradle, bo jak policja przychodzi, to szybko ładują wszystko w to prześcieradło i uciekają. No bo niestety trzeba mieć, nie dość, że nie można sprzedawać podróbek, to jeszcze trzeba mieć pozwolenie, żeby handlować na ulicy. Czy jedzenie w Nowym Jorku jest drogie? Oczywiście. Przechodzę w tle, mam Grand Central. Przepiękne. Jestem właśnie na Midtown. Podejdziemy trochę bliżej, to wam pokażę z bliska. Mieszkałam na Bronxie przez kilka miesięcy i była to de facto szkoła przetrwania. No nie oszukujmy się, nie było to zbyt przyjemne przeżycie. W metrze jest dużo tych akrobatów, którzy nagle robią salta nad tobą i używają tej rury, której się normalnie ludzie trzymają w metrze, oni używają do robienia fikołków na przykład. Także to jest super, że to miasto jest takie artystyczne i przydałoby się po prostu wesprzeć tych ludzi. I just wanted to show you how beautiful it is here. It's against the light, but I hope you can see how amazingly New Yorkish the view is. Praktycznie każde moje zdjęcie na Instagramie to jest zawsze zdjęcie mnie w słuchawkach, gdzie coś opowiadam, czy coś pokazuję, to zawsze jestem w tych słuchawkach. Bo po prostu dla mnie to jest takie odcięcie się od tej nowojorskiej kakofonii, od tego wszechobecnego hałasu. Czekajcie, jedzie to metro. Śliczne, co? A zaraz też Flatiron wam pokażę. Tylko że niestety właśnie w remoncie. O!
które jest najpopularniejszym w tym momencie miejscem w Nowym Jorku i też jednym z najbardziej kontrowersyjnych miejsc. Także nie mogę się doczekać, aż Wam je pokażę. Sama je zobaczę po raz pierwszy i wiem, w które dzielnice można się pakować, a które lepiej unikać. Mam już moją kawkę. Dla mnie to jest o tyle bolesne, bo wiem, że... O kurczę, czekajcie, coś Wam muszę pokazać, bo tutaj idę właśnie i coś zauważyłam. Jak nie chcesz zobaczyć nieżywego, rozjechanego szczura na ulicy w Nowym Jorku, to przewiń 10 sekund. Jakie są absurdy z życia tutaj? Absurdy są wszędzie na świecie, w każdym mieście, niezależnie od tego, gdzie żyjesz. Natomiast dzisiaj totalnie ponarzekam na Nowy Jork, także zapraszam serdecznie na ten odcinek. Jestem w tym momencie na 8 Avenue i jest totalny po prostu chaos za mną. O cholera, ale tu mam scenę, to Wam już nagram, jak tu jestem. Mężczyzna sobie siedzi na ziemi i sobie jara. Po pandemii ten Nowy Jork już nie jest taki sam, no ale już to słyszeliście, mówię 1000 razy. Jest bardziej niebezpiecznie, jest o wiele brudniej, jest więcej ludzi bezdomnych, ale nawet nie bezdomni są problemem, tylko osoby chore po prostu psychicznie. I to widać, bo ta osoba ma taki zgubiony wzrok, mówią do siebie samych często te osoby, mają jakieś takie różne tiki, więc to po prostu widać i tego jest faktycznie teraz więcej po pandemii. Nowy Jork nie jest teraz po prostu do końca bezpiecznym miastem na życie. Nowy Jork to jest jedno z tych miast, z których, że tak powiem, nie wyrzucają osób nielegalnych. Aww. Such a cutie. Sorry, I just passed the dog. I have to react like this to every dog I see, otherwise I'm not being myself. Nowojorskie domy pokażę Wam, jak są przystrajane na Halloween. Także będzie to na pewno spooky odcinek. Zapraszam serdecznie. Sytuacja z pandemią troszkę zmieniła ten rynek, market mieszkań, że jest po prostu taka walka o przetrwanie każdej jednej tej osoby, bo to miasto wcale nie jest łatwe do życia, broń Boże. Wręcz przeciwnie, ale chciałam Wam tylko chociaż dać taką namiastkę nowojorskiego chaosu. Wypierdalać! Wypierdalać! My body, my choice! My body, my choice! Wybór nie zakaz! Wybór nie zakaz! To jest, powiem Wam, ciekawa okolica. Jest też dużo tutaj hipsterskich knajpek i jest też dużo sklepów vintage'owych i generalnie takich second handów. Kolejka jest i sami biznesmeni, a pośród nich ta hipsterska kobieta z Hustle na koszulce chodzi. Masakra. Taka to ja właśnie. Przy okazji macie świetny widok na Manhattan. Chłopczyk się patrzył na moją kamerę. Zamiast całą przystań rozbudować tak jak było, że stworzą, nazywają to połączenie sztuki z przyjemnością, z naturą. Kolejna okolica, którą ja personalnie, osobiście bardzo lubię. Przyjeżdżajcie bez stresu, będzie na pewno to dla Was wyjazd życia. Będę opowiadała o pracy na Brooklynie w szpitalu w kwietniu z pacjentami z COVID-em, o tym, dlaczego się zgłosiłam do pracy, jak to było, czego się nauczyłam, co widziałam. Odbieram telefony, pracuję z plikami, zamawiam leki, jeśli ktoś umiera, to muszę zadzwonić na kod. Tutaj para też gejów. Geje są z kolei bardzo, jest to bardzo tutaj takie tęczowe miasto, bym powiedziała. Kolejny bezdomny. To tak naprawdę myślę, że za $100 jesteś w stanie przeżyć tydzień w Nowym Jorku. Stąd ten taki liść pływający na wodzie wygląda absolutnie kosmicznie, że każdego dnia robię coś innego. Każdego dnia jestem w innym miejscu. To trochę jak te moje klipy Polki w Ameryce, każdy w innym miejscu. Dodatkowo pracuję zawsze z różnorodnymi ludźmi. Każdy dzień po prostu jest z inną grupką osób. I zabrałam Cię dzisiaj na Bronx. Będę Ci dzisiaj opowiadać o tym, jak mieszkałam tutaj pół roku, czego się nauczyłam i jakim cudem wciąż jestem żywa. Zapłacę sobie telefonem.
Znacie tą bibliotekę na pewno z takich filmów jak Pojutrze, albo Ghostbusters, albo Seks w Wielkim Mieście. Jest to bardzo, bardzo popularna biblioteka na całym świecie. Każde wyjście z domu nie wiadomo kiedy skończy się po prostu w pierdolem. Jak to na Bronxie. Tak bardzo wysoko. Tam mają taras widokowy zresztą. Najlepsze widoki w Nowym Jorku. Jeśli przyjeżdżasz do Nowego Jorku, nie Empire State, nie. Rockefeller. Kolejny hydrant, z tym, że w tym samochodzie jest jakiś facet i on chyba sobie po prostu samochód myje. Ktoś na mnie cofa. Tak tylko delikatnie zerknęłam jakby w dół, co on tam robi, co on ogląda i oglądał sobie porno. W środku, w wypełnionym metrze, siedząc przy mnie, facet po prostu na słuchawkach też oglądał sobie porno. Jest tu tyle świrów, ale też tyle pozytywnych i zajebistych ludzi. Oprócz tego, że płacimy podatki federalne, jak i stanowe, to jeszcze jest dodatkowy podatek, jest to podatek miasta Nowy Jork. Harlem to jest zdecydowanie bardzo żywe miejsce. To jest miejsce, w którym wyróżniam się po prostu. Natomiast nowojorczycy są zawsze w pośpiechu i szybko po prostu chodzą. Na przykład teraz jakaś pani mnie wyminęła biegnąc, nie? Dobry timing miała. Słuchajcie, to jest historia najgorszej sytuacji, jaką przeżyłam tutaj w Nowym Jorku z osobą bezdomną. Albo przynajmniej jakoś chorą, to akurat policja przejeżdża. W każdym odcinku zabieram Cię w inne, fajne, interesujące miejsce w Nowym Jorku i opowiadam o realiach życia tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Nowym Jorku. Autobus szkolny, taki mały, śmieszny. Sklepy z kotami są dobre, bo w tych sklepach nie ma myszy ani szczurów. Także to jest ta przykra życiowa lekcja, jakiej nauczyłam się na Bronxie. Walka z karaluchami, walka z myszami, walka z latynoską muzyką. Policjant wszedł do autobusu, tylko sprawdził, czy wszystko jest w porządku. I bycie nowojorczanką jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem i bardzo się cieszę, że było mi ono dane. Po drugie, mój kanał to również porady, jak i obserwacje dotyczące życia w Stanach Zjednoczonych. Ja tak sobie chodzę z tą kamerą, w ogóle zapomniałam o świecie, który jest wokół mnie, o tych wszystkich ludziach, którzy tak patrzą na mnie, a ja chodzę z tym stickiem i kręcę. Teoretycznie za godzinę pracy może sobie zarobić 100. A tutaj jeszcze kolejne psy czekają. Tak wygląda u lekarza. Stare instrumenty, których używają jeszcze, wszystko na ścianie. Na takie rezydencje obecnie nikogo w Stanach nie stać. Bardzo prosto zobaczyć, która praca przyjmie osobę bez papierów. Kościół amerykański, prawda? Niedawno był Pride Month i na kościele powiewa flaga Pride. Głównie ubezpieczenia są związane z Twoją pracą. Czekajcie, tu się coś strasznie głośno. Z takiej perspektywy osoby, która już tu mieszka i to jest taki angielski faktycznie używany przez Amerykanów w SMS-ach, w wiadomościach. Mam nadzieję, że nauczyliście się po prostu czegoś tutaj ciekawego. Widać po prostu z zewnątrz, kto siedzi na kibelku i co robi. Nie może być zawsze kolorowo na moim kanale. Czasami też trzeba ponarzekać. Także zapraszam serdecznie, opowiem Wam o 10 najbardziej absurdalnych rzeczach tutaj w Stanach Zjednoczonych. And I'm going to tell you today about useful apps in United States. Your bank app is very useful to have on your phone, but also paying apps. Shopping z Oleńką w Nowym Jorku. Chciałabym dzisiaj w tym odcinku opowiedzieć Wam tak po chłopsku, na chłopski rozum, o ubezpieczeniu zdrowotnym w USA. I zaraz będę Wam opowiadać o tym, co uważam za największy problem Amerykanów. Skupmy się na tym, jak ciężko tak naprawdę dostać takie mieszkanie. Także też mi się zdarzyło zostać przeszukaną po prostu przez policję i to jest takie dosyć normalne. Stany Zjednoczone to generalnie jest policyjne państwo, także nie ma co tutaj zadzierać właśnie z wymiarem sprawiedliwości. Idę z Wami do metra, a przy okazji poopowiadam trochę.
uczenie się, jak płacić podatki w obcym kraju, uczenie się, jak działa służba zdrowia, jakiej pracy się podjąć za granicą, jak dobierać ludzi, którymi się otaczasz, jakie kultury na przykład ci odpowiadają, jakie kultury ci nie odpowiadają. Jak to jest znaleźć pracę w Ameryce? Z lub bez papierów, ale to cicho sza. Kręcę ten odcinek po to, żeby komuś ułatwić, komuś, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i faktycznie ma jakieś recepty, musi chodzić do apteki. Chciałabym po prostu ułatwić tym odcinkiem, pokazać, jak to jest w amerykańskiej aptece. Na mój kanał zapraszam ciekawych gości typu czarnoskóry Amerykanin opowiadający o rasizmie. How does it feel to be a black man in America? Because racism still exists, we are put into categories which I personally feel is dehumanizing. A lot of racism is hidden, and I feel like white people don't like to talk about it because it makes them uncomfortable. It's so normal. We have normalized racism. Typu przedszkolanka, która pracowała w Nowym Jorku podczas pandemii. Dużo dzieci nie miało ani tabletów, albo było kilkoro rodzeństwa w domu, w mieszkaniu, jeden komputer, trzeba było się dzielić. Jest nauczycielka, która musi ubrać fartuch, tak jak pielęgniarka scrubs, maska, shield. Przewodnik po Nowym Jorku. Jak gdy to trzeba uciekać. I gdzie teraz jesteśmy? Na story. A tak poza tym? Coś się stało. Co się stało? I spod Macy's chcemy życzyć wszystkim wesołych świąt. A nawet dealer marihuany. How did you get into it? I'd say that technically nobody actually is a drug dealer, considering that drugs sell themselves. Oh my god. So we would watch one of those and smoke it, but it's just kind of funny because at the end of the day, I lost my train of thought again. Did you smoke today? Yeah. Do you often lose your train of thoughts after you smoke? Oh, of course. You get into these little loopholes and these little rabbit holes, and then you see a topic, and then you're like, oh, let me talk about that topic before I forget it. And then you forget the topic you were talking about. Ale mój kanał to nie tylko Nowy Jork. Zabieram Was także na Florydę. Ja całe życie uważałam w ogóle, że pieniądze wydane na podróże nie są pieniędzmi straconymi i widziałam przez to kawał świata. Jesteśmy pod Miami, w dzielnicy, która się nazywa Coral Gables i jesteśmy otoczeni pięknymi posiadłościami. Chciałam Wam też pokazać, jak żyją Amerykanie tutaj w bogatej prowincji, tutaj na Florydzie, niedaleko Miami. W góry pod Nowym Jorkiem. Pięknie! Jak tu pięknie! Do Amsterdamu. I po drugiej stronie. Fajnie. Jest dokładnie taki, jaki je zapamiętałam. Czyli hipsterski klimat, piękne kafejki, wysportowani ludzie, uśmiechnięci, wszyscy mówią po angielsku, piękne kanały. Jest naprawdę super. Jak oni odwadniają tereny i są jednymi z najlepszych specjalistów na świecie w ogóle, jeśli chodzi o odwadnianie terenów. I jest ponoć takie powiedzonko, że Bóg stworzył tam świat i wody, a Holendrzy stworzyli ląd na tych wodach. Także takie jest niby powiedzonko. Słuchajcie, long story short, już wiem, czemu mój partner zarezerwował to pływanie tutaj po rzece. Mianowicie hajtam się. Polka w Ameryce zaręczona z moim amerykańskim żeglarzem. Do Lizbony. Do Meksyku. Będę brała prysznic z widokiem. Ja pierdzielę, ale piękne. Generalnie dużo się dzieje na moim kanale, nie tylko jeśli chodzi o Nowy Jork, ale także inne miejsca na świecie.
Dodatkowo pracuję na planach filmowych, więc na moim kanale jest cała seria odcinków zatytułowanych Statystka w Ameryce, gdzie opowiadam Wam o kulisach pracy właśnie na amerykańskich planach filmowych. W dzisiejszym odcinku poopowiadam, jak to jest pracować na planie filmowym w Nowym Jorku. Będę Wam opowiadała o moich wpadkach na planach filmowych tutaj w Nowym Jorku. Jak widzicie, jest pełen chaos, bo jestem na Manhattanie przy Herald Square. Wszystkie filmy i seriale w ostatnich 6 latach, które były kręcone w Nowym Jorku, możliwe, że pracowałam na ich planie. Było mi widać na ekranie, ale nie zdążyłam nagrać. Także jak faktycznie interesuje Was ten temat pracy na planach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, to zapraszam Was serdecznie. Jestem na takim planie i ustawione są wielkie maszyny, które na przykład właśnie wytwarzają śnieg i zbiera się po prostu tłum ludzi, zatrzymują się, robią zdjęcia, bo to jest fascynujące zobaczyć na przykład w środku na przykład lata nas ubranych w ciepłe kurtki i sztuczny śnieg nam na przykład w twarz bucha, bo tak też się zdarzało, albo w deszczu się chodzi, który jest tak naprawdę wynikiem spryskiwaczy i tak naprawdę nie ma deszczu 5 metrów dalej. Nigdy już nie sądzę, żeby dla mnie oglądanie filmu było takim samym wrażeniem jak przed tą pracą. Jak rozpocząć taką pracę, jak dostać taką pracę. Także zapraszam Was tam, jeśli to jest Wasze główne pytanie, że chcecie się dowiedzieć po prostu, jak zacząć. 25 osób, które pracują na planie serialu, ma być ze związków zawodowych. Łatwiej zawalczyć o samego siebie, niż żeby ktoś inny o Was zawalczył, zwłaszcza jak jest się, wiecie, imigrantką, z akcentem. Szkoda mi było, bo już się przez chwilę jarałam przy tych castingach, przy wysyłaniu tych taśm, przy gadaniu z agentem, już się cieszyłam, że a nuż się uda. Dlatego też na przykład w scenach, w scenariuszu jest to rozpisane, że ktoś zostaje popchnięty, ktoś na przykład upada, ktoś przeskakuje przez balustradę. I widzę po prostu, jak duża zmiana nastąpiła na tych planach filmowych. Oni teraz już po prostu chuchają na zimne. Pytanie brzmiało, czy jak się teraz pracuje na planach, czy dalej trzeba robić testy COVID? Ja jestem jakby tą dziewczyną przed tą dziewczyną, która mu odgryza członka. Boże, w ogóle tylko u Polki w Ameryce rozmowy są o odgryzaniu członka, no umówmy się. No, mam swoje miejsce na YouTubie i to jest właśnie to moje miejsce. Będąc w pracy jako statystka, dostałam awans do roli mówionej i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że się zagadałam z Renée Zellweger. A ja stoję w tym momencie i jestem w scenie z laureatką 2 Oscarów. I Sarah Jessica Parker ma do nas dojść. I jest to dzień, w którym poznałam mojego idola, mianowicie Stevena Spielberga. I my jako statyści mamy to szczęście, że w takich miejscach pracujemy. Także ja bardzo dużo Nowego Jorku widziałam. Zwróćcie uwagę, że ci ludzie wokół albo tylko jedzą i gmerają tym widelcem w swoim jedzeniu, albo często też na przykład pusty widelec kładą do ust. Także Meryl Streep się zdziwiła i nie wierzę po prostu, że myślała, że nazywają ją kozą. Strasznie fajna historia w ogóle. Związki zawodowe I od 10 godziny mam płacone podwójną stawkę godzinową. Dostałam tak zwany upgrade i ze statystki wrzucono mnie na rolę mówioną. I słuchajcie, widzę właśnie, że są poustawiane ciężarówki, także tutaj coś w tym momencie kręcą. Widzę, że tu jest więcej. Bardzo często zarobię taką pracą więcej niż koleżanki, które pracują w biurze na co dzień, tak? Postanowiłam, że dzisiaj poopowiadam Wam trochę o kontrowersyjnych sytuacjach, jakich byłam świadkiem na planach filmowych. Albo za dużo ciała nam widać, albo coś nam nie odpowiada, to zawsze możemy powiedzieć, ej nie, ja tego nie chcę robić. Jedną z takich najlepiej płatnych prac, jeśli chodzi o aktorstwo, było to, że byłam dublerką Taylor Swift. Tutaj jest lekkie echo. W każdym razie, zacznijmy może od stron internetowych, na których możesz stworzyć swój profil. Ja teraz właśnie przechodzę tutaj koło filmowców. Tu najlepsze filmy z danego roku. I dopiero później w postprodukcji dodali, co tam miało być. Coś wokół mnie lata. Jak bardzo zmieniła się praca na planach od czasu Me Too. Bo ja pamiętam też pracę na planach tuż przed
przed tą całą aferą z Harvey'em Weinsteinem. Zaczęliśmy pracować, jednakże jak widać jest to dosyć wysoki koszt. I na zawsze mi zostanie to, że no cóż, no okłamałam jako aktorka i dało mi to wiele prac. Nie wiem, czy żałować, czy nie. Mam też swój Instagram, na którym pokazuję Wam backstage planów filmowych, jakieś informacje i ciekawostki z życia w USA, z życia w Nowym Jorku. Także subskrybuj proszę mój kanał, jeśli chcesz oglądać Nowy Jork i USA w każdym kolorze.